Jesteśmy w chacie, o której opowiada Marcin Mrowca w innej sekwencji tych online'owych pogawędek. Ja natomiast chciałem powiedzieć parę słów o, jak to zatytułowałem, dawności i pradawności. Bo jeżeli się myśli o czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to właściwie myśli się jak o jakichś praczasach. Właściwie to niemożliwe, że coś takiego było i niemożliwe, że w czymś takim żyliśmy i niemożliwe, że coś takiego, że z czegoś takiego wyszliśmy na tak prostą drogę. No, był to czas komunizmu w fazie jego upadania, aczkolwiek nie wiedzieliśmy o tym. Mówię o latach 70. Wszystko było w jakiejś pleśni, jak mówi poeta. Przaśne, czarne, ciemne, groźne, diaboliczne, a w najlepszym wypadku szare, czyli estetycznie nijakie. Gardzienice to było miejsce, które wybrałem jako miejsce zsyłki na własne życzenie, czyli w takiej mojej Syberii. A próbowałem wzdłuż całej ściany żelaznej kurtyny, wzdłuż całej żelaznej kurtyny, czyli przez jakiś czas tułałem się od północy do południa, w górę i w dół, z takim wojskowym plecakiem płóciennym, tak jak w owym czasie my, autostopowicze, jeździliśmy, kurtka powojskowa i płócienny, parciany plecak. Więc tutaj w Gardzienicach, czy Gardzienice można było porównać do wsi średniowiecznej. Chaty kryte strzechami słomianymi, bo Eternit był wtedy szczytem marzeń, a ściany z białego, ciosanego wapiennego kamienia łączone były gliną, ręcznie. Mnie fascynowały te spojnowe fugi gliniane łączące nierówne bloki wapiennej opoki, bo tak miejscowi nazywali ten kamień. Zresztą podobne fugi można znaleźć na odrestaurowanym w kilkadziesiąt lat później murze otaczającym naszą sadybę. Wodę brano ze studni lub z rzeki. Elektryczność już była doprowadzana do niemal każdego domu, ale telefony to była dla miejscowych mieszkańców jakaś amerykańska egzotyka. Takie tam wynalazki, jak mówił pan Edmund, który stąd pochodzi i współpracował ze mną przez 30 lat, teraz na emeryturze. Więc telefony istniały tylko w paru urzędach w pobliskich Piaskach, tak zwanych kalwińskich Piaskach albo żydowskich Piaskach, jak je nazywano, bo do wojny był tutaj bardzo wysoki procent populacji żydowskiej, a wcześniej dużo dworów było dworami obsadzonymi przez arystokratyczne i szlacheckie rodziny innowiercze. Była też w Gardzienicach poczta w takiej ciaśniastej, dusznej kanciapie, w tak zwanej małej oficynie, teraz pięknie odremontowanej przez nas, i stał tam telefon na korbkę, przez który pani obsługująca pocztę nie chciała łączyć, bo połączyć się nie dało. Ja byłem uparty i żądałem dotąd kręcenia tą korbką, aż odzywała się poczta w Piaskach. Trwało to długie minuty, a z przerwami mogło trwać całe kwadranse. Natomiast Piaski dalej już nie łączyły. Między Gardzienicami a Piaskami jest 4 do 5
kilometrów, w zależności na jakie skróty się chodzi. Czyli do Piask się jakoś dojeżdżało autobusem z Lublina, z tego potwornego dworca PKS-u istniejącego do dzisiaj, który nie powinien być tam, gdzie jest. Bardzo szpeci i brzydzi miasto. Więc dojeżdżało się autobusem, czasami autostopem. Jeżeli ktoś miał farta do Piask, no ale już z Piask trzeba było koniecznie przejść na piechotę, bo autobusy wprawdzie figurowały na rozkładzie jazdy, ale jeżeli ktoś przyjeżdżał, ale jeżeli któryś z autobusów przyjeżdżał, to było to jakieś nieziemskie szczęście. Wiosną, latem, piękną jesienią, złotą jesienią, to była niezła frajda, właściwie bardziej się biegło niż szło, nawet z bardzo ciężkim plecakiem. Natomiast zimą, a zimy w tamtych czasach były naprawdę srogie, nie to co dzisiaj, zresztą zobaczycie Państwo na filmie André Gregorego z Zimy Stulecia, no to wtedy trzeba było brodzić po brzuch w tym śniegu. Szło się takimi górkami poprzez pola na lekkich wzgórzach, bo tam śnieg był bardziej wywiany i grzęzło się raptem po kolana. Ta przaśność owych czasów, ta szarość, ten prymitywizm, ta skrajna bieda. Mamy takie zdjęcia, kiedy jemy makaron w rurkach zmieszany z białym serem. Więc ta przaśność, ta szarość, ten prymitywizm, ta skrajna bieda, ten trywialny naturalizm odciskały piętno naszej pracy. I chciałem, żeby odciskały, żeby w naszych przedstawieniach, żeby w aktorach, żeby w planie teatralnych działań odbijała się ta dola czy niedola życia. W tym jest Bóg. Jeszcze pamiętałem ze studiów w Jagiellońce, że w słowie Bóg, Bog z jerem twardym na końcu, że mieszczą się trzy pojęcia. Czyli, że Bóg to jest dola, udział i szczęście. I wedle tej zasady i tych okoliczności robione były nasze przedstawienia. Kostiumy? Nie było żadnych kostiumów. Była bieda i przywdziewanie na grzbiet i lędźwia, co się tam miało. Miejscowe kobiety mówiły, ubrałam się w com tam miała. Rekwizyty, instrumenty były szczątkowe. Pieśni też uczono od miejscowych ludzi. W tamtych czasach to były jakieś szczątkowe melodie, szczątkowe rytmy. Mówię tutaj o naturalnych źródłach wiejskich, a nie o tak zwanej cepeli w postaci festiwali kultur ludowych, czy podobnych festiwali, które urządzała władza. Układy ruchu i choreografii w naszych przedstawieniach też bardzo endemiczne, jak ta droga z chaty do roboty, z roboty do sklepu lub knajpy, a w niedzielę z chaty do kościoła, a potem do knajpy i z powrotem do chaty. Czyli te układy ruchu oddawać miały z jednej strony takie podążanie, takie dreptanie znikąd donikąd. Czasami zawadiackie, kowbojskie jakby, nierzadko pijane. No i ten gwar głosów z jarmarku, z kłótni domowej, spod kościoła, najbardziej z knajpy, która dwie były. Jedna był rarytas, ciągle on jest, odnowiony, nowoczesny, a ta ważniejsza to była przystań. Boże, co tam się działo, to tylko na talent Dantego. Słyszę teraz tym swoim trzecim uchem, jak Mira Żerachower reaguje gdzieś tam we Wrocławiu. Tak było i było jeszcze gorzej. I okrasza to swoim perlistym, ozdrowieńczym śmiechem. Być może jakąś dokumentację zachował Jacek Petrycki, choć ja nie pozwalałem robić dokumentacji, żeby nie pokazywać w tak zwanym złym świetle miejscowych ludzi. Są jednak zapisy, na przykład u
Howarda Brentona, wielkiego dramaturga angielskiego, którego do pracy z nami wysłał Royal Shakespeare Company ze Stratfordu. Ale to są jego artykuły. I teraz tak, te dwa przaśne fragmenty filmów, które Państwu za chwilę pokażemy. Jeden z Guseł, które bazują na części pierwszej i drugiej Dziadów Mickiewicza, przepraszam, części drugiej i czwartej Dziadów Mickiewicza, czyli tak zwanej części guślarskiej. A drugi przaśny fragment żywota protopopa Awakuma, kręconego przez Magdę Holland-Łazarkiewicz. Oba filmy, właściwie dokumenty czy kroniki, pokazują dość wyraźnie tamten świat. Bo teraz tutaj to jest Ameryka. Miałem w tamtych czasach skłonności niestety nakazowo-zakazowe. Niekoniecznie z racji jakiejś nieładnej przypadłości charakteru, choć tych mi nie brak, ale raczej z powodu, że byłem kapitanem kruchej łajby na wzburzonym oceanie życia, kapitanie odpowiedzialnym za inne ludzkie losy. Więc zakazywałem fotografowania rozlicznych, drastycznych sytuacji, żeby nie prowokować miejscowych ludzi. Zresztą, co to było za fotografowanie tym jedynym aparatem Zorka radzieckim, czy kamerą nakręcaną na sprężynę, którą Olaf Andruszko przywoził z wrocławskiego sanepidu, gdzie pracował. Właściwie wykradał ją po cichu na ten tydzień, kiedy przyjeżdżał do nas i brał udział w wyprawach. Więc zakazywałem rejestracji, ale teraz jestem bezmiernie rad, że tyle dokumentacji zostało robionej często ukradkiem. Ówczesne nasze przedstawienia to taki rodzaj wypracowań teatralnych, albo brulion czy szkic natury teatralnej, w którym ma być odwzorowane to przymierze teatru z życiem, to uwzajemnianie teatru i życia. Te dwie strony monety. Po stronie życia jest naturalizm, biologia, pęd, swary, krzyk, modlitwa, a także ten ludowy onomatopeiczny język. Po stronie teatru zaś miało być słowo wyjęte ze skarbów literatury, kaskady śpiewu, harmonie śpiewu, archetypowy obraz i pitagorejskie proporcje. Gdy graliśmy te nasze ówczesne przedstawienia we wsiach, które czasami nawet na mapach nie istniały, to musiało być w nich więcej życia. Gdy natomiast graliśmy je w wielkich salach metropolitalnych, takich jak w Nowym Jorku, w największej katedrze świata, w St. John the Divine, to musiało być więcej teatru.